Cześć, wspaniały to był rok, nie zapomnę go nigdy. Chciałbym z Wami podsumować 2025 i zapowiedzieć, co będę robił w 2026. Zacznijmy od tego, że chciałbym wszystkim Wam podziękować za zaangażowanie, jakie włożyliście w to, by ten kanał mógł istnieć. Wszystkie wyświetlenia, komentarze i łapki w górę były ogromną motywacją do działania i tylko utwierdzały mnie w tym, że GIS i planowanie przestrzenne to ważne tematy, o których warto rozmawiać. Przejdźmy może teraz do tego, jak wyglądał 2025 w statystykach. W tym czasie opublikowałem 7 filmów na moim kanale, a w sumie jest ich już 18. Wyświetliliście je prawie 16 000 razy i oglądaliście je przez ponad 1000 godzin. Najpopularniejszym materiałem był oczywiście poradnik, jak pobierać dane do QGIS-a, który został przez Was wyświetlony i oglądany przez 460 godzin. Najchętniej oglądaliście mój kanał w listopadzie, prawie przez 115 godzin. W tym miesiącu też przybyło najwięcej nowych subskrybentów. Tak dokładniej to 31 osób. A w całym 2025 nasza społeczność powiększyła się o 251 nowych obserwujących. Ja bardzo cieszę się z tego, że kanał cały czas rośnie i się rozwija. Co prawda mogłoby to się dziać szybciej, gdybym trochę popracował nad swoją regularnością. Jednak jest to aspekt, nad którym chciałbym się skupić w 2026, żeby dostarczać Wam jeszcze więcej jakościowego i regularnego kontentu. Chciałbym teraz powiedzieć, co wydarzyło się w 2025 u mnie pod kątem naukowym. Zacznę może trochę od końca, ponieważ w grudniu ukazał się mój pierwszy artykuł naukowy w czasopiśmie Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Była to dla mnie najważniejsza rzecz, która się wydarzyła w tym roku, ponieważ wspólnie z moim współautorem, doktorem Ułamkiem, włożyliśmy w ten tekst niezliczoną ilość godzin i choć po części materiał mieliśmy już przygotowany, ponieważ artykuł bazował trochę na moim dyplomie inżynierskim, to i tak musieliśmy włożyć dużo pracy, żeby go lekko pozmieniać i dopracować. W tym artykule zbudowaliśmy 2 modele mikrosymulacji ruchu i sprawdzaliśmy, jak zachowania kierowców są odwzorowywane w zależności od dostarczanych typów danych. Nie chcę się tutaj za bardzo rozwijać na temat tego artykułu, mogę to zrobić w innym filmie. Powiem tylko tyle, że na początku to zadanie wydawało mi się o wiele prostsze, jednak wcale tak nie było. I z każdym kolejnym krokiem dowiadywałem się, ile nie wiem i ile jeszcze muszę włożyć dodatkowej pracy. Ostatecznie wydaje mi się, i mój współautor podziela tą myśl, że największą wartość ten artykuł miał dla mnie, ponieważ byłem w stanie przejść całą ścieżkę od początku do końca. Przez przegląd literatury, zbieranie danych, sam eksperyment, opisanie tego wszystkiego, wypisanie wniosków oraz zebranie cytowań. Ja te wszystkie etapy przeszedłem, więc teraz, kiedy piszę mój drugi artykuł, część rzeczy idzie mi zdecydowanie sprawniej. Oczywiście link do wspomnianego tekstu znajdziecie w opisie. Teraz chciałbym przejść do moich innych osiągnięć naukowych w 2025 roku. Wydaje mi się, że moja kariera naukowa bardzo mocno przyspieszyła przez pierwszą część tego roku, ponieważ wtedy to byłem na 4 konferencjach z moimi posterami oraz prezentacjami. Później nastąpiło lekkie spowolnienie, jednak we wrześniu znowu wszystko przyspieszyło, ponieważ wtedy też zacząłem pisać mój drugi artykuł, który wydaje mi się, że napisałem mega szybko, ponieważ zajęło mi to tylko około 2 tygodni, ale mówię tutaj tylko o części tekstowej, ponieważ resztę materiału, częściowe wyniki oraz część metodologii leżała nieruszona od marca i tylko czekała, żeby zebrać to wszystko i opisać. Jeżeli teraz miałbym podsumować, czego nauczyły mnie te doświadczenia, to powiedziałbym, że dały mi one bardzo dużo pewności siebie
i też poprawiły się moje umiejętności prezentacji przed grupą ludzi. Myślę, że w 2026 też chciałbym pracować nad tą umiejętnością. Ale jeżeli mówimy o przyszłości, to przejdźmy do planów na najbliższy rok. Najważniejszą rzeczą będzie dla mnie regularność. Chciałbym, żeby w każdym miesiącu pojawiał się nowy materiał na kanale. Jednak nie chciałbym narzucać na siebie zbyt dużej presji i robić tego na siłę. Uważam jednak, że mam parę fajnych pomysłów na realizację nowych filmów. Jeżeli mówimy już o nowych pomysłach, to tutaj chciałbym trochę poeksperymentować z formatami, jakie prowadzę, ponieważ do tej pory skupiałem się tylko na kontencie tutorialowym. Nie chcę tutaj powiedzieć przez to, że odejdę od tego formatu całkowicie i teraz będą się pojawiać tylko inne treści na tym kanale, jednak chciałbym zrobić miejsce też na nowe treści, które tutaj będą się pojawiać. Teraz chciałbym trochę jednak zmienić kierunek. Nie mówię, że całkowicie rezygnuję z tutoriali, jednak kilka pomysłów chodziło mi po głowie od dłuższego czasu i myślę, że teraz jest idealny moment na wdrożenie ich w życie. Nie chcę Wam jeszcze zdradzać, jakiego dokładnie typu będą to materiały, jednak już teraz mogę zagwarantować Wam, że będą one maksymalnie profesjonalne i dopracowane na jak najwyższym poziomie. Także stay tuned i wyczekujcie kolejnych filmów.